Każdy z nas chciałby dożyć setki, jednak pod warunkiem, że będzie mógł sam sobie zrobić posiłek, umyć się czy przejść kilka bloków dalej na kawę ze znajomymi. I to pod kolejnym warunkiem dobrego zdrowia psychicznego, bo po co mielibyśmy żyć dłużej, jeśli to życie nam się nie podoba. Wraz z wiekiem zacząłem coraz częściej słyszeć od moich znajomych o najróżniejszych problemach zdrowotnych. Ja na szczęście poza kontuzjami i alergią takich nie posiadam, a w tym wieku to raczej kwestia farta aniżeli stylu życia. Jednak z każdym rokiem coraz większy wpływ na nasze zdrowie mają nasze wybory. W swojej książce pod tytułem Outlive dr Peter Attia mówi o 2 sposobach śmierci. Szybkiej i wolnej. Szybka to ta w wypadkach, wojnach, na którą nie mamy dużego wpływu, natomiast wolną śmierć powodują 4 główne choroby. Układu krążenia, neurodegeneracyjne, np. Alzheimer, rak i cukrzyca typu 2. Wolne, ponieważ nikt nie umiera z tych chorób nagle. Jeśli ktoś na przykład zmarł z powodu ataku serca, to choroba rozwijała się już wiele lat, a nawet dekad. Do każdej z nich istnieją predyspozycje genetyczne, natomiast duński eksperyment na bliźniakach stwierdził, że tylko 20-30% tego, jak długo będziemy żyć, determinują nasze geny. Peter Attia jest lekarzem i chirurgiem, który wycinał pacjentom komórki rakowe, ale w pewnym momencie kariery stwierdził, że nie chce już dłużej, jak to ujął, wyławiać ciał z rzeki, a sprawdzić gdzie i dlaczego do niej wpadają. Tak wygląda życie człowieka bez żadnych interwencji, a niebieska linia reprezentuje to, co oferuje nam aktualna medycyna. Niewielka poprawa lecząc bieżące problemy i długie podtrzymywanie przy życiu w ostatnich latach, ale bez znaczącej poprawy jego jakości. Dr Peter Attia nazywa to medycyną 2.0. Jak spojrzycie na czerwoną linię, zauważycie, że wydłuża życie, choć nie jakoś drastycznie, a linia przerywana wyznacza moment, w którym schodzimy poniżej 50% w jakości życia. To, co jest przerażające, to jak długo aktualnie spędzamy czasu w słabym zdrowiu. Natomiast to, co wiemy dzięki nauce, to że życie czerwoną linią jest możliwe i nazywa się medycyną 3.0. W tym filmie przedstawię Wam, jak możecie zadbać o swoje zdrowie, tak aby ustawić wszystkie czynniki, na które mamy wpływ, na naszą korzyść. Ale w tym momencie nie mówimy tu, żeby żyć do setki chorując i bez możliwości wstania z łóżka, a o witalności i zdrowiu do końca życia. Na świecie występuje kilka tak zwanych blue zones, w których żyje wyjątkowo wielu stulatków i to, czym się charakteryzują, to przede wszystkim codzienna aktywność, praca w ogródku lub długie spacery. Dla wszystkich gotowanie smacznych, roślinnych posiłków jest ważną częścią dnia i wszędzie w ich diecie występują strączki. Ekstremalnie ważna jest również zżyta społeczność, wspólnie w coś wierząca oraz posiadanie sensu życia. Mieszkańcy Okinawy mają swoje ikigai, a Kostaryki plan de vida. Posiadanie powodu do wstania z łóżka daje kilka dodatkowych lat życia, nie mówiąc już o szczęściu. Ja przedstawię Wam odkrycia wielu badań ostatnich dekad, które pokazują, jak możemy wydłużyć swoje życie, chroniąc się przed najpopularniejszymi chorobami i cieszyć się nim w pełnym zdrowiu. Najpierw jednak sprawdźmy, jak się miewa Wasze zdrowie metaboliczne. To wszystko to najbardziej podstawowe badania, które robicie u lekarza i pewnie je gdzieś macie, a jeśli nie, to bardzo polecam wybrać się i to sprawdzić. Jeśli spełniacie jedno z tych kryteriów, to jeszcze nie ma powodów do obaw, jednak jeśli spełniacie 3, to macie zespół metaboliczny, który zwiększa ryzyko wielu chorób. Chociaż może się wydawać, że to raczej starsze osoby otyłe będą spełniać te kryteria, to tylko 66% z nich je spełnia, a aż 20% osób z zespołem metabolicznym to osoby o prawidłowym BMI. Najważniejszymi determinantami długości i jakości naszego życia są 3 rzeczy, które pewnie nikogo z Was nie zdziwią, a mianowicie aktywność fizyczna, dieta i sen, ale tutaj nie będę mówił ogólnikowo, a powiem, co konkretnie wpływa na długie i zdrowe życie. Oczywiście kluczowe jest również zdrowie mentalne, bo po co chcieć żyć dłużej, jeśli nie jesteśmy szczęśliwi? I o tym powiem na końcu filmu. Wiele osób uważa, że główną korzyścią treningu jest spalanie kalorii, ale powinniśmy być bardziej zainteresowani nie kaloriami, a paliwem, jakie nasze ciało wykorzystuje. To, w jaki sposób spalamy glukozę i kwas tłuszczowe, ma kluczowe znaczenie nie tylko dla naszej kondycji, ale także dla metabolicznego i ogólnego stanu zdrowia. Nie jest tajemnicą, że osoby aktywne żyją dłużej i lepiej, ale istnieją jej konkretne aspekty, które bezpośrednio przekładają się na dłuższe i lepsze życie. A największą korelację z długowiecznością ma poziom naszego VO2 max. Im jest wyższe, tym dłużej i lepiej będziemy żyć. A VO2 max to ilość tlenu, którą możemy przyjąć na kilogram masy ciała na minutę. Dla przykładu, osoba, która pali, ma o 40% większą szansę na śmierć z jakiegokolwiek powodu niż osoba, która nie pali. Natomiast osoba znajdująca się tylko poniżej średniej VO2 max dla swojego wieku i płci
ma dwukrotnie większą szansę na śmierć niż osoba znajdująca się w górnej ćwiartce, czyli w najlepszych 25%. Czyli słaba wydolność układu krążeniowo-oddechowego niesie większe ryzyko śmierci niż palenie. A co więcej, osoba z dolnej ćwiartki ma aż 4-krotnie większą szansę na śmierć niż osoba z górnej. Żeby sprawdzić swój poziom VO2 max, najlepiej będzie wykonać badanie laboratoryjne, ale jest ono drogie i niekonieczne, bo zbliżone wyniki dają również testy, na przykład test Coopera, to jak dużo możecie przebiec w 12 minut, lub jeśli nie możecie biegać, test Rockporta, który jest szybkim chodem na 1 milę i szczegóły obu podlinkuję w opisie. Na tym wykresie możecie zobaczyć, jak drastycznie poziom VO2 max spada z wiekiem oraz jakiego poziomu potrzebujemy, żeby wykonywać najbardziej podstawowe czynności. I jak łatwo zauważyć, z im wyższego poziomu będziemy spadać, tym więcej rzeczy będziemy mogli robić na starość. A trenujemy to poprzez pracę na bardzo wysokim tętnie przez kilka minut. Najbezpieczniej będzie taki trening wykonywać na rowerze, airbike'u czy ergometrze i przykładowy trening VO2 max to 10 minut rozgrzewki, 4 minuty maksymalnego wysiłku, który będziemy mogli przez te 4 minuty wytrzymać, czyli nie będzie to taki pełny sprint, i 4 minuty odpoczynku, tak żeby nasze tętno zdołało dojść do około 100 uderzeń na minutę, i powtórka tego od 4 do 6 razy. Będzie to naprawdę morderczy trening, jednak bardzo skuteczny w poprawie naszego VO2 max i wystarczy go wykonywać tylko raz na 1 lub 2 tygodnie. Jeśli jednak nie uprawiacie regularnie aktywności fizycznej, to wstrzymałbym się z takim treningiem około 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania cardio w drugiej strefie tętna, które jest drugim elementem długowieczności. Trening aerobowy wykonywany w bardzo specyficzny sposób poprawia nasze zdolności do wykorzystywania glukozy oraz w szczególności tłuszczu jako paliwa. Kluczem są tutaj mitochondria. Te małe organelle mogą spalać zarówno glukozę, jak i tłuszcz i dlatego są fundamentalne dla naszego zdrowia metabolicznego. Są również kluczowe dla utrzymania zdrowego mózgu i kontrolowania złych aktorów, takich jak stres oksydacyjny i stany zapalne. Nie jest możliwe być zdrowym bez posiadania zdrowych mitochondriów. Dlatego trening wytrzymałościowy ciągły w drugiej strefie tętna jest tak ważny. Jest to przykładowo jazda na rowerze, spacer po lekko wymagającym terenie lub, jeśli jesteście dobrymi biegaczami, luźny trucht. Najlepszym wyznacznikiem bycia w drugiej strefie tętna jest kwas mlekowy lekko poniżej 2 mmol, ale tego bez sprzętu nie zmierzycie. Zatem, aby samemu to określić, jest to stan, w którym możecie bez problemu oddychać nosem i wypowiadać pełne zdania, ale jeśli mielibyście przyspieszyć, ciężko będzie już prowadzić konwersację. Zalecany czas w tej strefie na początek to 2 sesje tygodniowo po 30 minut, a z czasem dla maksymalnych korzyści 3-4 godziny tygodniowo po minimum 45 minut. I powinno to być stałe tempo przez cały czas. To bardzo efektywnie poprawia pracę serca, przez co będzie mniej podatny na choroby, poprawia absorpcję tlenu przez organizm oraz przy takiej dłuższej, stałej aktywności nasz organizm zaczyna czerpać energię bezpośrednio z tłuszczu znajdującego się w ciele oraz zaczyna niszczyć najmniej efektywne komórki, przez co bardzo poprawia zdrowie mitochondriów. Ja w praktyce wychodzę na około 1 godzinę roweru 1 lub 2 razy w tygodniu i wykorzystuję ten czas do słuchania podcastów lub audiobooków. Jest to niemęczący i bardzo satysfakcjonujący trening, przez co wychodzę na niego z przyjemnością. I najważniejsze jest, żebyście wybrali do tego aktywność, która sprawia Wam przyjemność. Kolejny czynnik, który mocno przewiduje długość życia, to siła mięśni. W 10-letnim badaniu obserwacyjnym na 4500 osób po 50 zauważono, że ci z mniejszą masą mięśniową mają 50% większą szansę na śmierć. Późniejsza analiza odkryła, że to nie masa mięśniowa, a siła tych mięśni i ich zdolność do generowania mocy ma największy wpływ. To generalnie taka sama historia jak z poziomem VO2 max. Im silniejszy jesteś, tym niższe ryzyko śmierci. Ćwiczenia są tak skuteczne w walce z chorobami związanymi ze starzeniem się, że często porównuje się je do leczenia. 2 parametry siłowe, które w badaniach mają największą korelację z długowiecznością, to siła chwytu i siła wyprostu nóg. Głównie dlatego, że najłatwiej jest to zbadać w szerokiej populacji, ale także siła chwytu jest odpowiedzialna za każdy ruch przyciągania czegoś, a siła wyprostu nóg jest nam potrzebna do samodzielnego wstania z łóżka czy podniesienia się z ziemi. Peter Attia oprócz siły wskazuje również na trening stabilności, jako że jeden z najczęstszych powodów śmierci osób po 80 to upadek. Ja bym tych treningów nie rozgraniczał,
a po prostu nie trenował siły tak jak kulturyści, a bardziej jak dwuboiści, aczkolwiek tego trzeba być trochę bardziej zaawansowanym, bo ten trening skupia się na budowaniu siły, mocy, mobilności i stabilności. Posiadanie więcej masy mięśniowej i silniejszych mięśni pomaga chronić ciało i utrzymywać zdrowie metaboliczne. Takie mięśnie również efektywniej pobierają energię. Można te korzyści ciągnąć i ciągnąć. Po prostu ćwiczenia pomagają ludzkiej maszynie funkcjonować lepiej i dłużej. Na głębszym poziomie biochemicznym ćwiczenia naprawdę działają jak leki. Mówiąc dokładniej, pobudzają organizm do produkcji własnych, podobnych do leków substancji chemicznych. Kiedy ćwiczymy siłowo, nasze mięśnie generują molekuły zwane cytokinami, które wysyłają sygnały innym częściom naszego ciała, pomagających wzmocnić nasz układ odpornościowy i stymulujących wzrost nowych mięśni i silniejszych kości. Z kolei ćwiczenia wytrzymałościowe, takie jak rower czy bieganie, pomagają generować inną, silną cząsteczkę, zwaną w skrócie BDNF, która poprawia zdrowie i funkcjonowanie hipokampa, części mózgu, która odgrywa istotną rolę w pamięci. Ćwiczenia pomagają utrzymać zdrowe naczynia mózgowe, a także mogą pomóc zachować objętość mózgu, dlatego są szczególnie ważne dla pacjentów z ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Myśleć o ćwiczeniach tak jak o emeryturze. Im więcej pieniędzy zachowacie na starość, tym na więcej będziecie mogli sobie pozwolić. Tak samo jest z siłą i mocą. Im więcej je zachowacie, tym więcej będziecie mogli robić na starość. Generalnie w treningu siłowym trzeba wykonywać tylko 6 ruchów, które można osiągnąć nieskończoną liczbą ćwiczeń. Jest to jakiś typ przysiadu, hip hinge, czyli na przykład martwy ciąg, pchanie przed siebie lub nad głowę, przyciąganie przed sobą lub z nad głowy. Peter Attia daje do tego również noszenie ciężkich rzeczy, czyli na przykład plecaka w górach lub na siłowni spacer farmera. Wiele osób, z czym ja się zgadzam, dodaje do tego również rotację, którą w zasadzie wykorzystujemy w każdym elemencie naszego życia. I zaleca się 2-3 treningi siłowe tygodniowo, najlepiej w systemie full body, czyli wszystkie partie mięśniowe na jednym treningu. To są wskazania dla osób, które już jakąś aktywność fizyczną uprawiają, bo ciężko będzie naraz tak dużo wdrożyć osobie, która nic nie robi, a samo zwiększenie aktywności z 0 do 90 minut tygodniowo już daje o 14% mniejsze ryzyko śmierci ze wszystkich powodów. I w zasadzie nie ma leku, który mógłby nam dać podobny wynik. I co ważne, trening siłowy w żadnym wypadku nie jest tylko dla ludzi młodych. Peter Attia i Ben Patrick chwalą się swoimi mamami, które zaczęły trening siłowy dopiero po 60 i uważają to za najlepszą rzecz, jaką w życiu zrobiły. Nie jest to trening, który pozwoli Wam osiągnąć najlepszy czas w maratonie czy największą łapę na siłowni, ale pomoże żyć lepsze i dłuższe życie, żebyśmy mogli cieszyć się podstawowymi aktywnościami do najpóźniejszych lat. Jeśli chcielibyście zobaczyć przykładowy plan treningowy, który uwzględnia wszystkie te aspekty, możecie go pobrać za darmo przez link w opisie. Generalnie im więcej wysiłku i nauki jesteś w stanie włożyć w trening, tym więcej korzyści otrzymasz w przyszłości. Kolejnym elementem długowieczności jest dieta. Tutaj wytyczne są już bardzo proste i sprowadzają się do kilku podstawowych zasad, a mianowicie jeść nie za dużo ani nie za mało kalorii, jeść odpowiednią ilość białka, czyli 1,6 g na kilogram masy ciała, ponieważ po 40 z każdym rokiem tracimy aż 1% masy mięśniowej, a spożywanie odpowiedniej ilości białka pomoże temu zapobiegać. Ważne są również kluczowe kwasy tłuszczowe, takie jak omega-3, dostarczanie potrzebnych nam witamin i minerałów oraz unikanie patogenów i toksyn. W praktyce będzie to wyglądało tak. Dieta oparta na nieprzetworzonych produktach, w większości roślinnych, czyli dużo warzyw, owoców, strączków, orzechów i pestek i unikając przy tym przetworzonej żywności, w szczególności płynnych kalorii. A co z popularnymi postami? Dla długowieczności wydają się być korzystne, aczkolwiek pozytywne efekty obserwuje się tylko u osób niezdrowych metabolicznie i otyłych. Dla zdrowych osób takie działania mogą być szkodliwe, a u wszystkich mogą prowadzić do osłabienia układu odpornościowego, wyniszczania organizmu i utraty mięśni. Także w ogólnym rozrachunku raczej nie warto i generalnie też nie poleca się korzystać z żadnej konkretnej, restrykcyjnej diety, a eliminowanie tylko tych produktów, które wiemy, że nam szkodzą, jak na przykład gluten u osób z celiakią. Ogólnie najlepsza dieta będzie taka, którą będziemy w stanie utrzymać i polecam tutaj kierować się zasadą Pareto 80-20. 80% jedzenia zdrowego, nieprzetworzonego, a 20% tego, które sprawia nam przyjemność. Ważne, żeby pamiętać, że żadne konkretne produkty nam nie szkodzą, a jedynie ich ilość. Cukier jest spoko, za dużo cukru nie. Żelazo jest spoko, ale za dużo, za mało także nie. Nawet woda jest spoko, ale zarówno za dużo, jak i za mało może nas zabić. Elementem diety jest także alkohol i każdy ma świadomość, że jest szkodliwy, w szczególności dla osób otyłych, ponieważ dostarcza nam pustych kalorii,
które nie są dla naszego organizmu żadną wartością i na 1 gram etanolu dostarczasz 7 kilokalorii, gdy gram białka czy węglowodanów dostarcza 4 kilokalorie. Opóźnia oksydację tłuszczu, co jest przeciwnością tego, co chcemy, kiedy chcemy zrzucić trochę tłuszczu. Jednak dla wielu dostarcza przyjemności w życiu i najczęściej jest powiązany z interakcjami społecznymi, które są bardzo ważne i nie trzeba z niego całkowicie rezygnować, aż to będzie najkorzystniejsze. Wystarczy ograniczyć go do mniej niż 7 porcji tygodniowo i najlepiej nie więcej niż 2 jednego dnia. W szczególności jeśli mała porcja alkoholu, na przykład lampka wina do kolacji, pomaga się ostresować, to w ogólnym rozrachunku będzie miało nawet pozytywne działanie. Ogólna zasada jest taka, że jeśli pijesz, to pij świadomie, będzie sprawiać większą przyjemność i da mniej negatywnych efektów. Dobra dieta powinna w efekcie utrzymywać prawidłowy poziom glukozy i insuliny we krwi, utrzymywać właściwy profil lipidowy oraz utrzymywać masę mięśniową. Generalnie nie ma co się zastanawiać nad pojedynczymi produktami, superfoodsami, tylko wyjść z domu i zrobić trening. Jeśli jednak chcielibyście trochę bardziej się zagłębić w dietę, to polecam tą książkę Arka Matrasa, Jedz normalnie, osiągaj więcej. Bardzo dużo fajnych informacji o diecie, gdzie zgłębiają najpopularniejsze tematy i mity, a także trochę mówią o długowieczności, więc pozycja warta przeczytania. Kolejny element układanki to sen, przy czym najważniejsze jest, aby spać wystarczająco długo, minimum 8 godzin i o regularnych porach. Sen jest najważniejszym elementem dobrego samopoczucia na co dzień oraz efektywnego treningu. Słyszeliście to pewnie wiele razy, a niestety w zachodniej kulturze utarło się, że trzeba wstawać o 5, aby coś osiągnąć, a sen jest dla słabych. I z perspektywy ewolucyjnej rzeczywiście jest bardzo ryzykowny, bo przez 8 godzin nie robimy nic produktywnego, nie zbieramy owoców, warzyw, nie dbamy o swoich bliskich, jesteśmy ekstremalnie narażeni na ataki. I to właśnie dlatego jest aż tak ważny, bo jeśli by nie był, to czemu w procesie ewolucji po prostu się go nie pozbyliśmy? Dzięki świetnym badaniom przez ostatnie 3 dekady dowiedzieliśmy się mnóstwo o śnie i wiemy, że jest absolutnie niezbędny dla dobrego funkcjonowania fizycznego i mentalnego. Odkąd zacząłem dbać o swój sen, życie jest zupełnie inne. Wstaję wyspany, z energią i chcę robić rzeczy. Jestem gotowy na trening, pracę, jestem milszy dla wszystkich ludzi. Różnica jest naprawdę ogromna. I mam wrażenie, że ludzie, którzy lekceważą jakościowy sen, po prostu nigdy dobrze nie spali i nie mają porównania do tego, jak można się czuć. I badania pokazują, że ludzie, którzy śpią niewystarczająco, prawie zawsze nie doceniają jego wpływu na swoje samopoczucie, ponieważ się do tego uczucia adaptują. Zazwyczaj stary komputer wydaje się spoko, dopóki nie kupi się nowego. I wtedy powrót do starego wydaje się straszny i niemoralny. Ja absolutnie nie chciałbym wrócić do tego, jak się czułem kiedyś słabo sypiając. Wiele ogromnych metaanaliz pokazuje bliski związek z długością snu i cukrzycą typu 2 oraz zespołem metabolicznym, jednak zbyt długi sen też jest oznaką problemów. Osoby, które śpią powyżej 11 godzin mają aż 50% większe ryzyko śmiertelności. Głównie dlatego, że długi sen równa się sen słabej jakości, ale też może oznaczać ukrytą chorobę. Podobne wyniki można zobaczyć między słabym snem a nadciśnieniem, chorobą serca, chorobami układu krążenia i otyłością. Jeśli Twój sen jest długotrwale zaburzony, Twój metabolizm również. Wyższy poziom stresu będzie powodować gorszy sen. Niestety gorszy sen będzie powodować wyższy poziom stresu, dlatego krążymy w takim nieskończonym kółku. Badania Eve Kahn-Kauter odkryły, że ograniczenie snu do 4-5 godzin powoduje większe wydzielanie greliny, czyli hormonu głodu, oraz tłumienie wydzielania leptyny, które jest hormonem sygnalizującym naszemu ciału, że jesteśmy najedzeni, co może prowadzić do nieracjonalnych wyborów żywieniowych i łatwego sięgania po wysoko przetworzone, wysokokaloryczne produkty. Dobrej jakości sen jest również kluczowy dla długotrwałego zdrowia mózgu, dlatego jest bardzo ważny w walce z chorobą Alzheimera, jednak niewystarczająca ilość snu nie pozwoli nam cieszyć się z tych korzyści. Istnieje wiele urządzeń do mierzenia snu, które dają całkiem niezłe informacje o tym, jak się śpi. Robią to poprzez mierzenie naszego HRV, tętna, ruchu, częstotliwości oddechu i innych parametrów. I robią to całkiem dobrze, choć nie idealnie. Chociaż ja uważam to za przydatne informacje w poprawie jakości mojego snu, to dla niektórych osób słaby wynik snu może powodować podwyższony poziom stresu, przez co wpływać ogólnie negatywnie na nasz sen. I dobra jakość snu zazwyczaj sprowadza się do tego, co robimy w dzień. I taki dzień powinien zawierać aktywność fizyczną, czas na zewnątrz, najlepiej rano, nie obiadanie się przed snem i zarządzanie stresem, szczególnie w godzinach wieczornych. Dodatkowe porady dla lepszego snu
to przede wszystkim spanie w cichym, chłodnym i maksymalnie ciemnym pokoju oraz nieużywanie ekranów przynajmniej na godzinę przed snem i najważniejsza będzie systematyczność. Jednak nic od długowieczności nie jest wiele warte bez pewnego poziomu szczęścia, spełnienia i relacji z innymi, a brak szczęścia i samotność może zniszczyć nam życie tak samo jak choroba serca, a rak czy Alzheimer. A samo życie w samotności jest powiązane z dużo wyższym ryzykiem śmiertelności. Uczucie przynależności, posiadanie zdrowych relacji z innymi i sobą samym jest tak samo ważne jak utrzymanie optymalnego metabolizmu glukozy i poziomu lipoprotein. Zdrowie psychiczne jest mocno powiązane z fizycznym i poprawiając jedno, poprawiamy drugie. Ale dużo ciężej będzie się zmotywować do diety i treningu komuś, kto jest przygnębiony. Osoba, która jest mocno stresowana w pracy i nieszczęśliwa w życiu prywatnym, nie będzie widziała sensu badań profilaktycznych czy monitorowania poziomu glukozy. Tak więc spadają coraz głębiej do dołka, a ich emocjonalna nędza pociąga za sobą zdrowie fizyczne. W końcu, po co miałbyś chcieć żyć dłużej, jeśli jesteś nieszczęśliwy? Nie mówię tutaj o zdrowiu psychicznym per se, czyli o chorobach klinicznych jak depresja, ale o zdrowiu emocjonalnym, czyli o tym, jak zarządzamy swoimi emocjami i relacjami z innymi ludźmi. Wiele rzeczy może poprawić nasze zdrowie emocjonalne, takie jak trening, dobry sen, dieta, czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, rekreacyjne aktywności, czas spędzony w naturze, leki, takie jak antydepresanty. Do zachowania dobrego zdrowia emocjonalnego potrzebujemy kilku elementów. Dobrych, zdrowych relacji z innymi, posiadanie celu, posiadanie umiejętności regulowania swoich emocji, poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia i bycie obecnym, czyli nie uciekanie ciągle myślami w przeszłość lub przyszłość, a skupianie się w pełni na chwili obecnej. Jest to szczególnie trudne w erze smartfonów, a nie było wielkim problemem jeszcze 30 lat temu. Ten temat jest generalnie bardzo szeroki, dlatego zrobię o nim osobny film. Czyli aby żyć długo, potrzebujesz dwóch rzeczy. Być zdrowym fizycznie, co zapewniają treningi, dieta i sen, oraz być zdrowym psychicznie, co zapewniają społeczność, bliscy i cel w życiu. Jeśli nie pracujesz jeszcze nad żadnym z tych elementów długowieczności, to ciężko będzie je wprowadzić w życie wszystkie naraz. Dlatego stworzyłem mailowe przypomnienie o każdym z tych elementów. Jeśli zapiszesz się na newsletter w opisie, to co tydzień wyślę Ci darmowego maila z podsumowaniem jednego z tych aspektów, abyście mogli stopniowo wprowadzać te zmiany w swoje życie. Tymczasem bardzo dziękuję za obejrzenie tego długiego materiału, do którego musiałem zrobić obszerny research i starałem się zawrzeć im tylko najważniejsze informacje, które pozwolą Wam cieszyć się zdrowiem jak najdłużej w swoim życiu. I jest szansa, że popełniłem jakieś błędy, dlatego dajcie mi znać tym w komentarzu i też nie jestem lekarzem, a wszystko należy z taką osobą konsultować, tylko jakimś ziomkiem na YouTubie. Jednak starałem się, żeby te informacje były jak najbardziej rzetelne, poparte nauką i podlinkuję także źródła do tego, skąd te informacje brałem. I bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego.